Witam. W dzisiejszym filmie powiem, jak w prosty sposób, bez wchodzenia w szczegóły techniczne, odróżnić czołgi używane lub które mogą być użyte w konflikcie na Ukrainie. Najpierw o tym, jak w łatwy sposób odróżnić podstawowe modele. Potem przejdziemy do momentu, w którym powiem, jak odróżnić od siebie konkretne wersje. Informacji jest sporo, ale poszczególne wersje czołgów różnią się w większości przypadków łatwymi do wychwycenia szczegółami, lecz trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć. Zapraszam do oglądania. Modele czołgów to T-64, T-72, T-80, T-84, T-90 i T-14. Najprostszymi częściami czołgu, po których można je odróżnić, są koła nośne, peryskop lub peryskopy kierowcy, wydech, umieszczenie rury do brodzenia, czy w niektórych modelach stronę umieszczenia reflektora podczerwieni na przodzie wieży. W niektórych przypadkach przydatna jest też wiedza na temat umieszczenia karabinu maszynowego na kopule obserwacyjnej dowódcy, która znajduje się na wieży czołgu. Pierwszą wskazówką są koła nośne, które znajdują się w tym miejscu. W czołgach T-64 jest ich po 6 na stronę i są one płaskie niczym żeton w kasynach, a jak się popatrzy z odpowiedniego kąta, to wyglądają jak ciastka Oreo. Są też wyraźnie mniejsze niż w innych czołgach. Ponadto rozmieszczone są w dużych, równych odstępach od siebie. Dodatkowo koło napinające, które znajduje się na przodzie czołgu, w tym miejscu, jest takie samo jak koła nośne, w przeciwieństwie do innych modeli czołgów, omawianych w tym materiale. W czołgach T-72 i T-90 również jest ich po 6 na stronę, również są rozmieszczone w równych odstępach od siebie, jednak są one dużo większe i mają na sobie charakterystyczny wzór 8 płatków kwiatów w starszych wersjach lub 6 płatków kwiatów w nowszych. Zdarza się, że są miksem obydwu. Czołgi T-80 i T-84, aczkolwiek w T-84 są one w dużej mierze zasłonięte, jest po 6 kół nośnych na stronę i można powiedzieć, że są one zgrupowane w pary, a między 5. a 6. kołem, patrząc od przodu, jest wyraźnie większy odstęp. Czołg T-14 używa przedłużonego kadłuba czołgu T-80U, więc koła nośne wyglądają tak samo jak w czołgu T-80 i T-84, lecz jest ich po 7 na stronę. Drugą wskazówką jest peryskop lub peryskopy kierowcy. Znajdują się one z przodu pojazdu, o tutaj. Czołgi używane bądź te, które mogą być użyte w konflikcie na Ukrainie, posiadają 1 lub 3 peryskopy. Wyjątkiem jest T-14 Armata, ale o tym za chwilę. Jeżeli przy włazie kierowcy, który znajduje się z przodu, widzimy 1 peryskop, lub na potrzeby tego filmu, prościej ujmując szybkę, to jest to T-64, T-72 lub T-90. Jeżeli są widoczne 3, to mamy do czynienia z T-80 lub T-84. W przypadku T-14, jako że cała załoga, czyli dowódca, działonowy i kierowca, znajdują się w przedniej części kadłuba, mamy 2 włazy w kadłubie z 3 peryskopami każdy, a dodatkowo 1 peryskop pomiędzy tymi włazami dla działonowego. Trzecią wskazówką jest umieszczenie wydechu. W czołgach T-64 jest on umieszczony w tyle kadłuba i jest szeroki mniej więcej na połowę wozu. W czołgach T-72 i T-90 jest on umieszczony z lewej tylnej strony kadłuba. Jest skierowany do dołu i jest niewielkich rozmiarów. W czołgach T-80 jest on umieszczony z tyłu kadłuba, tak jak w T-64, lecz jest on wyraźnie mniejszych rozmiarów, mniej więcej o połowę mniejszy. Tutaj dla porównania wydech w T-64 i wydech w T-80. W czołgu T-14 wydech znajduje się po prawej stronie pojazdu, a kształtem jest podobny do wydechu w czołgach T-72 i T-90. Czwartą wskazówką jest umieszczenie rury do brodzenia. W czołgu T-64 jest ona umieszczona z tyłu wieży i ma najbardziej charakterystyczny kształt, bowiem jest ona bardzo długa. Czasami można ją nawet zobaczyć patrząc z przodu czołgu. I jest zakrzywiona z jednej strony. W czołgu T-80 rura do brodzenia jest również umieszczona z tyłu wieży, a do tego jest pokaźnych rozmiarów. Wyjątkiem jest tu T-80UD, który ma taką samą rurę do brodzenia jak T-64. W czołgach T-72 i T-90 rura do brodzenia jest również umieszczona z tyłu wieży, aczkolwiek jest ona znacznie mniejsza niż w przypadku T-64 i T-80. Piątą wskazówką jest umieszczenie reflektora podczerwieni na przodzie wieży, na starszych wersjach T-64, T-72 i T-80. Łatwo jest go rozpoznać ze względu na jego okrągły kształt. Z perspektywy obserwatora, patrząc od przodu czołgu, na starszych wersjach T-64 jest on umieszczony po prawej stronie od armaty, a w starszych wersjach czołgów T-72 i T-80 po lewej stronie od armaty. Wskazówką numer 6, jak odróżnić T-72 od innych modeli czołgów, jest sposób, w jaki został umieszczony karabin maszynowy na kopule obserwacyjnej dowódcy, która znajduje się na wieży czołgu, w tym miejscu.
we wszystkich czołgach T-72, oprócz ukraińskiej modyfikacji T-72 AMT, który został wyposażony w rozwiązania z T-64, karabin maszynowy będzie zwykle wycelowany do tyłu. Wszystko przez to, że właz dowódcy otwiera się w drugą stronę niż zamontowany jest obsługiwany ręcznie przez niego, tylko przy otwartym włazie karabin maszynowy. Więc aby go użyć, dowódca musi obrócić swoją kopułę. Aby zorientować się, w którą stronę obrócona jest kopuła obserwacyjna dowódcy na T-72, trzeba obserwować mały reflektor podczerwieni, który jest zamontowany na jej przodzie. Co do poszczególnych wersji, to możemy wyróżnić 5 wersji czołgu T-64, B, BM Bułat, BM-2 Bułat, BV i BV model 2017, 10 wersji czołgu T-72, A, AMT, AV, B model 1985, B model 1989, B1, BA, B3, B3 model 2016, nazywany także B3M i UA1, 7 wersji czołgu T-80, B, BV, BVM, U, UD, UE1 i UK, 2 wersje czołgu T-84, U-Oplot, BM Oplot, 3 wersje czołgu T-90, seryjny, A i M i dodatkowo czołg T-14 Armata. Zacznijmy od wersji czołgu T-64, T-64B. Czołg T-64B można rozpoznać jak każdy czołg T-64 po płaskich małych kołach nośnych, wyglądających jak ciastka Oreo, czy jednym peryskopie kierowcy. Wskazówkami, że jest to T-64 w wersji B jest 8 wyrzutni granatów dymnych na wieży, po 4 na stronę, czy reflektor podczerwieni umieszczony z perspektywy obserwatora z prawej strony od armaty. Ponadto ta wersja nie ma na sobie pancerza reaktywnego. Pancerz reaktywny zwykle jest umieszczony na czołgach rosyjskich i ukraińskich w małych kostkach. Widać to na zdjęciu czołgu T-64BV, o którym za chwilę. A dla ciekawskich to V na przedniej części kadłuba to jest falochron, który ma na celu uchronić kierowcę od zasłonięcia widoku przez falę wody w momencie pokonywania przeszkód wodnych. T-64BM Bułat. W tej wersji czołgu T-64 pancerz uległ poważnemu wzmocnieniu. Na pierwszy rzut oka widoczne są kostki pancerza reaktywnego na kadłubie, wieży. Dodatkowy trzyczęściowy pancerz na bokach czołgu z 6 rączkami. Oraz chyba najbardziej charakterystyczne gumowe fartuchy na wieży. Jako że w tej wersji została zastosowana noktowizja pasywna, nie zobaczymy już na przodzie wieży reflektora podczerwieni. Wyrzutnie granatów dymnych zostały przeniesione na tylne boki wieży. Poza tym patrzymy na takie elementy jak koła nośne czy pojedynczy peryskop kierowcy. T-64BM-2 Bułat. T-64BM-2 Bułat jest podobny do T-64BM Bułat, aczkolwiek można go łatwo odróżnić po gumowych fartuchach na dolnej części przodu kadłuba i dodatkowych pancerzach prętowych osłaniających przedział silnikowy. Dodatkowo pancerz boczny jest 4-częściowy, więc ma 8 rączek zamiast 6. T-64BV. T-64BV to zasadniczo T-64B z dodanym pancerzem reaktywnym Kontakt 1. To te małe kostki, po których najłatwiej można go rozpoznać i paroma innymi ulepszeniami, ale nas w tej chwili to nie interesuje. Jest on umieszczony na bokach kadłuba, jego przodzie i na górze i przodzie wieży w charakterystyczny sposób. To jest formuje trójkąt lub można to nazwać czubkiem strzałki. Na dole jedna, na górze 2 warstwy. Wyrzutnie granatów dymnych zostały przeniesione z przodu wieży na lewy bok wieży. Jako że jest to następca T-64B, to ma reflektor podczerwieni na przodzie wieży, po prawej stronie od armaty patrząc od przodu. T-64BV model 2017. T-64BV model 2017 jest bardzo podobny do T-64BV. Można go rozpoznać po 2 gumowych fartuchach na dolnej części przodu kadłuba. Ponadto noktowizja aktywna została zastąpiona, więc nie zobaczymy reflektora podczerwieni na przodzie wieży. W zamian tego mamy więcej kostek pancerza reaktywnego. Teraz pora na wersję czołgu T-72. T-72A. T-72A to najstarsza wersja tego czołgu używana w tym konflikcie. Czołg T-72 można rozpoznać po charakterystycznym wzorze 8 lub 6 płatków kwiatu kół nośnych, jednym peryskopie kierowcy, wydechowi po lewej tylnej stronie kadłuba pojazdu, karabinowi maszynowemu, który zwykle skierowany jest do tyłu, czy w starszych wersjach reflektorze podczerwieni, który jest umieszczony na przedniej części wieży, po lewej stronie od armaty patrząc z przodu. Oryginalnie T-72A nie ma zamontowanego pancerza reaktywnego, lecz w wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą można znaleźć zdjęcia z zamontowanym pancerzem reaktywnym. Wtedy łatwym sposobem identyfikacji jest falochron w kształcie litery V na przodzie kadłuba, czy wyrzutnie granatów dymnych na przodzie wieży, 7 po prawej stronie i 5 po lewej stronie.
T-72AMT. Jest to ukraińska modernizacja czołgu T-72A wprowadzona w 2018 roku, która obejmuje m.in. montaż karabinu maszynowego na kopule obserwacyjnej dowódcy, jak w czołgach T-64, dodanie pancerza reaktywnego ukraińskiej produkcji nóż. Ponadto na wieży i dolnej przedniej części kadłuba czołg posiada gumowe fartuchy. Pancerz boczny podobny jest do pancerza czołgu T-64BM2 Bułat, to znaczy czteroczęściowy pancerz boczny z 8 rączkami. I pancerz prętowy chroniący przedział silnikowy. Dodatkowo ten rodzaj pancerza chroni też tył wieży. T-72AV. T-72AV jest modernizacją czołgu T-72A, więc z przodu wieży, po lewej stronie od armaty patrząc od przodu, zobaczymy duży okrągły reflektor podczerwieni. Wyrzutnie granatów dymnych zostały przeniesione z przodu wieży na lewy bok wieży ze względu na wyposażenie T-72AV w pancerz reaktywny kontakt 1 na przodzie i boku kadłuba oraz na górze i przodzie wieży. Z tym, że na przodzie wieży jest on umieszczony w charakterystyczny sposób, to jest formuje trójkąt lub można to nazwać też czubkiem strzałki. Jest to ważne, gdyż w ten sposób można go rozpoznać od T-72B, o którym za chwilę. T-72B, model 1985. T-72B, model 1985, zwykle zwany po prostu T-72B, to głęboka modernizacja wersji T-72A. Tak samo jak T-72AV jest wyposażony w pancerz reaktywny kontakt 1. Najprostszą metodą, aby je odróżnić się spojrzenie, w jaki sposób został on zamontowany na przedniej części wieży, bowiem w czołgu T-72B jest on do niej przylepiony, a nie tak jak w T-72AV formuje strzałkę. Dodatkowo czołg może strzelać przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, więc celownik T-72B, który znajduje się tutaj, jest szerszy. Dlaczego jest to ważne, powiem za chwilę. T-72B, model 1989. Tak jak na T-72B, model 1985, na T-72B, model 1989 będzie obecny reflektor podczerwieni. Różnica pomiędzy T-72B, model 1989, a T-72B, model 1985 polega na użyciu w T-72B, model 1989 pancerza reaktywnego kontakt 5 zamiast kontakt 1 na przodzie wieży i przodzie i bokach kadłuba. Moduły pancerza kontakt 5 są większe niż kontakt 1, więc są łatwe do rozpoznania. Dodatkową wskazówką są przerwy pomiędzy modułami na przodzie wieży. I charakterystyczne 3 duże kwadraty pancerza kontakt 5 na boku kadłuba. T-72B1. I chyba najtrudniejszy do rozpoznania czołg T-72B1. Pod względem wyglądu jest taki sam jak T-72B, model 1985, lecz nie może strzelać przeciwpancernymi pociskami kierowanymi, więc ma celownik czołgu T-72A, który jest mniejszy. Tutaj dla porównania celownik z T-72B, model 1985 i T-72B1. T-72BA. Czołg T-72BA występuje zarówno z pancerzem kontakt 1, czyli tymi mniejszymi prostokątnymi kostkami, który jest przyklejony na przodzie wieży, jak i z kontakt 5. Jak wszystkie starsze czołgi modelu T-72 posiada reflektor podczerwieni, zamontowany patrząc od przodu po lewej stronie od armaty na przodzie wieży. Najłatwiejszym elementem identyfikacji w tym przypadku jest zamontowany na wieży, o tutaj, czujnik parametrów atmosferycznych. T-72B3. T-72B3 jest podobny do T-72BA, lecz występuje tylko z pancerzem kontakt 5. Ponadto nie posiada reflektora podczerwieni. Zamiast tego ma zamontowany nowocześniejszy celownik Sosna U. To ta wielka skrzynka o tutaj. T-72B3, model 2016, zwany także T-72B3M. T-72B3, model 2016, zwany także T-72B3M, to najnowsza rosyjska modernizacja czołgu T-72. Wersja ta została wyposażona w gumowe fartuchy oraz moduły pancerza reaktywnego Relikt na boku kadłuba, jak i w pancerz prętowy chroniący przedział silnikowy i tył wieży. Ponadto ogromne moduły pancerza reaktywnego są zainstalowane na tyle wieży, 5 po jej prawej tylnej stronie i ze względu na wyrzutnie granatów dymnych 4 po lewej. W miejsce schowków, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach T-72 czy T-90. Inną ciekawą różnicą, po której można rozpoznać T-72B3M, jest pojedynczy moduł pancerza kontakt 5 na przodzie wieży, o tutaj. T-72UA1. Czołg T-72UA1 to ukraińska modernizacja czołgu T-72B1, obejmująca m.in. zainstalowanie nowego silnika, dodanie pancerza reaktywnego ukraińskiej produkcji nóż
T-72UA1 można też rozpoznać po zainstalowaniu gumowych fartuchów na wieży, jak i na dolnej części kadłuba. Pora omówić wersję czołgu T-80. T-80B. T-80B to najstarsza wersja czołgu T-80, pozostająca w zasobach rosyjskich. Najcharakterystyczniejszymi elementami czołgu T-80 są 3 peryskopy kierowcy, 6 kół nośnych na stronę, zgrupowanych w pary z dużą przerwą pomiędzy 5. a 6. kołem. Wielka rura do brodzenia z tyłu wieży, czy mały wydech z tyłu. Wersję T-80B można odróżnić po braku pancerza reaktywnego, gumowych fartuchach na boku kadłuba, zachodzących nawet naprzód czołgu, czy falochronie w kształcie litery V. T-80BV. V w nazwach wersji czołgów to z języka rosyjskiego wzrywnoj, czyli wybuchowy. Tak więc modyfikacja widoczna na pierwszy rzut oka w przypadku T-80BV polega na dodaniu pancerza reaktywnego Kontakt 1 na wieży i kadłubie. Dodatkowo charakterystycznym elementem jest jedna linia pancerza reaktywnego na boku kadłuba i 2 gumowe fartuchy na dolnej przedniej części kadłuba. T-80BVM. T-80BVM to najnowsza rosyjska modernizacja czołgu T-80. Obejmuje ona m.in. zainstalowanie celownika Sosna U, o tutaj, więc na czołgu nie zobaczymy reflektora podczerwieni na przodzie wieży, po jej lewej stronie od armaty, patrząc od przodu. Ponadto pancerz został wzmocniony poprzez instalację pancerza reaktywnego Relikt na wieży i kadłubie. Uwagę tutaj zwraca szczelna ochrona na wieży pancerza Relikt w stosunku do pancerza Kontakt 5. Na tyle wieży zostały również zamontowane duże moduły pancerza reaktywnego, takie jak w T-72B3M, ale po lewej stronie wieży jest ich 6, a po prawej tylko 4. Ochrona boków kadłuba jest podobna do T-72B3M, ale w bocznych gumowych fartuchach charakterystycznym elementem jest 6 kwadratowych otworów, co pozwala na szybszą identyfikację tej wersji czołgu. Ponadto gumowe fartuchy obecne są też z przodu pojazdu. T-80U. Ta wersja T-80 została wprowadzona w 1986 roku. U znaczy z rosyjskiego ulepszony. Jako że jest to wersja z lat 80., to obecny jest reflektor podczerwieni na przodzie wieży. Klasycznie w czołgach T-80, po lewo od armaty patrząc od przodu. W czołgu T-80U zastosowano pancerz reaktywny Kontakt 5. Charakterystycznymi elementami są po 4 wyrzutnie granatów dymnych w linii, po każdej stronie na wieży, gumowe fartuchy, czy 3-częściowy pancerz boczny, podobny do tego na czołgu T-64BM Bułat, z 6 rączkami. Uwagę też zwraca charakterystyczny pancerz na przodzie kadłuba pojazdu, z przerwami pomiędzy modułami. W tej wersji falochron ma kształt myślnika. Ponadto w T-80U i T-80UK, ale o nim później, karabin maszynowy na wieży może być obsługiwany przez dowódcę tylko po otwarciu włazu i wychyleniu się ze względu na mniej rozbudowaną kopułę obserwacyjną dowódcy, przez co karabin maszynowy zainstalowany jest na osobnej, bardzo prostej w konstrukcji podstawie. Na wieży znajduje się kilka takich podstaw, lecz karabin maszynowy będzie zwykle zamontowany po lewej stronie, patrząc od przodu tak jak na zdjęciu. T-80UD. Jest to wersja czołgu T-80U z silnikiem diesla w miejsce turbiny gazowej. Można go odróżnić po rurze do brodzenia z czołgu T-64. Przy sposobie montażu karabinu maszynowego na wieży, również jak w T-64, czyli nad przyrządem obserwacyjno-celowniczym dowódcy. T-80UE1. Jest to rosyjska modernizacja czołgu T-80BV, lecz zamiast Kontakt 1 został zainstalowany pancerz Kontakt 5 na prawie całym czołgu. Wyjaśnienie za chwilę, przez co T-80UE1 jest bardzo podobny do czołgu T-80U. Mówiąc podobny, nie mam na myśli identyczny. Można go odróżnić po sposobie mocowania karabinu maszynowego na wieży, bowiem w T-80UE1 jest on zamontowany tak jak w T-64, czyli nad przyrządem obserwacyjno-celowniczym dowódcy. Drugą różnicą jest brak reflektora podczerwieni na przodzie wieży z lewej strony armaty patrząc od przodu. Zastąpiony jest on właśnie 2 kostkami pancerza reaktywnego Kontakt 1. T-80UK. T-80UK jest to modernizacja czołgu T-80U. Można go rozpoznać po zainstalowanym elektrooptycznym systemie zakłócającym sztora 1 na przodzie wieży. To te 2 kwadratowe reflektory po obu stronach przodu wieży. Drugą różnicą są zainstalowane wyrzutnie granatów dymnych w liczbie po 6 sztuk na każdej stronie wieży w linii zamiast po 4 sztuki. Trzecią różnicą jest zamontowany na górze wieży czujnik parametrów atmosferycznych. Pora na omówienie wersji czołgu T-84. T-84U Oplot. T-84U Oplot został opracowany na bazie czołgu T-80UD, więc posiada 3 peryskopy kierowcy.
Można go rozpoznać po zainstalowanym elektrooptycznym systemie zakłócającym ukraińskiej produkcji Warta. To te 2 kwadratowe reflektory po obu stronach przodu wieży. Wyrzutnie granatów dymnych zostały przeniesione na boki wieży, a gumowy pancerz został pocięty na mniejsze paski względem T-80UD. Widoczne są także gumowe fartuchy, na dole kadłuba z przodu oraz dłuższe osłony boczne, zasłaniające do połowy koła nośne, które zapewniają dodatkową ochronę boków elementów kadłuba i podwozia przed bronią przeciwpancerną krótkiego zasięgu i piechotą wroga. BM Oplot. BM Oplot wyglądem przypomina T-84U Oplot, lecz wyraźnie rzuca się w oczy bardzo rozbudowany pancerz boczny na całej długości boku pojazdu. Patrząc z przodu, mamy wręcz wrażenie, jakby ten czołg wstrzymywał powietrze lub ktoś go nadmuchał. Innym charakterystycznym elementem jest kształt tyłu wieży. Następnie wersja czołgu T-90. T-90. T-90 na pierwszy rzut oka przypomina T-72B3. Ten sam kadłub, koła nośne, czy po 3 kwadratowe moduły na bokach kadłuba. Jednak można go bardzo łatwo odróżnić, bowiem na przedniej części wieży jest zainstalowany elektrooptyczny system zakłócający Sztora 1. To te 2 kwadratowe reflektory po obu stronach przodu wieży. Z tego względu na T-90 nie ma przerw pomiędzy modułami pancerza Kontakt 5. Kolejną różnicą względem T-72B3 jest sposób montowania karabinu maszynowego na wieży, który w przypadku T-90 może być używany z wnętrza czołgu, więc jest zamontowany nad przyrządem obserwacyjno-celowniczym dowódcy. Zwróćcie uwagę na sposób montażu 6 wyrzutni granatów dymnych po lewej stronie wieży, które są zgrupowane o tutaj. Przyda się nam to w odróżnieniu wersji T-90A. T-90A. Widoczne zmiany względem seryjnego T-90 obejmują wymianę gąsienic. Z boku w seryjnym T-90 widać wyraźnie piny łączące poszczególne sekcje, inną końcówkę wydechu, czy inny sposób montażu wyrzutni granatów dymnych po lewej stronie wieży, mianowicie na czołgu T-90A. 2 wyrzutnie z 6 są przeniesione obok. Tutaj na zdjęciu dla porównania. Widać to nawet z tyłu. Ciekawostką jest to, że sposób umieszczenia granatów dymnych po prawej stronie wieży jest taki sam na seryjnym T-90 i T-90A. Różnią się tylko po lewej stronie wieży. T-90M. Pierwsze czołgi w wersji T-90M zostały przekazane siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej w 2020 roku. Widoczne zmiany względem T-90A czy T-90 obejmują wzmocnienie pancerza. Pancerz boczny przez to jest podobny do tego na czołgu T-72B3M. Bardzo charakterystyczną rzeczą jest dodanie magazynu amunicji na tylnej części wieży, przez to jest ona o wiele dłuższa. Tutaj dla porównania bok czołgu T-90A i T-90M. Drugą charakterystyczną rzeczą jest stalowa siatka przeciwkumulacyjna na styku wieży i kadłuba. I na koniec T-14 Armata. T-14 Armata po raz pierwszy zaprezentowana na paradzie zwycięstwa 9 maja 2015 roku. To pierwszy czołg podstawowy na świecie, wyposażony w zdalnie kontrolowaną bezzałogową wieżę. Jako że cała 3-osobowa załoga znajduje się w opancerzonej kapsule w przedniej części kadłuba, to można go rozpoznać po 2 włazach w kadłubie. Na tym zdjęciu są one otwarte, z 3 peryskopami każdy. Ponadto dodatkowy peryskop znajduje się pomiędzy nimi. Czołg ten posiada 7 kół nośnych na stronę, które są takie same jak w czołgach modelu T-80. Wydech znajduje się z prawej strony pojazdu, a przedział silnikowy chroniony jest pancerzem prętowym. Z ciekawostek czołg ten posiada nawet toaletę. Zbierzmy te dane i spróbujmy rozpoznać czołg. Po pierwsze koła nośne. Widać charakterystyczny wzór płatków kwiatu, więc to musi być T-72 lub T-90. Po drugie, 12 modułów pancerza reaktywnego Relikt na boku kadłuba z 6 gumowymi częściami na dole. Po trzecie, tył i widoczny bok kadłuba zabezpieczony pancerzem prętowym. To zawęża nasze możliwości do T-72B3, model 2016 lub T-90M. Lecz gdy spojrzymy na wieżę, widzimy po pierwsze, że jest ona dużo krótsza od wieży T-90M, a po drugie, widzimy 4 wielkie moduły pancerza reaktywnego po jej lewej stronie. Przytaczając tylko te argumenty, możemy się dowiedzieć, że jest to T-72 w wersji B3, model 2016. Na zakończenie wstawię jeszcze 5 zdjęć czołgów dla Ciebie do rozpoznania. Kto napisze poprawne odpowiedzi w komentarzu, dostanie serduszko.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.